Cześć, witamy Was w pierwszym dniu, w którym jesteśmy już tutaj na miejscu. Wczoraj przyjechaliśmy do Spotorno, przylecieliśmy po południu i wybraliśmy się wczoraj już na trasę krótką, czyli na trasę prologu. Dzisiaj, w pierwszy dzień, robimy rekonesans trasy głównej, czyli trasy, w której będziemy biegać w niedzielę. Czeka nas około 26 km, 1400 metrów przewyższeń. Pogoda jest dosyć ładna, chociaż jak widzicie dosyć mocno wieje. Więc to może być trochę utrudnienie, ale zobaczymy jak będzie. Trasa rozpoczyna się w mieście, zaczynamy od pętli, której tutaj akurat teraz nie wykonywaliśmy. Przebiegamy jedną pętlę w mieście i kierujemy się na pierwszą pętlę. Trasa ogólnie rzecz biorąc ma kształt takiego, można powiedzieć, kwiatka. Będziemy aż 5 razy w jednym miejscu, z tego względu, iż będzie to start, 3 razy w trakcie całej trasy oraz na koniec jej na mecie. Pierwsza pętla, którą teraz tutaj biegniemy, jest dosyć prosta na samym początku. Jak widzicie, teren nie jest zbyt mocno techniczny. Ścieżka jest wprawdzie dosyć wąska, więc to może być dosyć selektywna część trasy. Cały czas lekko wspinamy się do góry. Szczerze mówiąc, gdybyśmy nie zrobili tego rekonesansu trasy, moglibyśmy mieć dosyć spore wątpliwości co do tego, gdzie skręcać w niektórych miejscach, więc na pewno ta świadomość bardzo mocno nam pomaga. Wiele miejsc, tak jak na przykład to, jest bardzo zakrzaczone i szczerze mówiąc, prawdopodobnie zdecyduję się na bieg w okularach z tego względu, że w wielu właśnie miejscach można naprawdę mocno dostać w twarz. Zbliżamy się do tej bardziej technicznej części pierwszego podbiegu. Tutaj jest trochę korzeni, jest trochę kamieni, jest trochę wspinania. Jak widzicie, przechodzimy nawet pomiędzy pewnymi gałęziami, ale są też części, które są dosyć mocno eksponowane, którymi musimy dosyć mocno uważać, żeby nie potknąć się, żeby nie zlecieć gdzieś. I są też części, których trzeba troszkę poużywać rąk, żeby wspiąć się do góry. Ciekawie. W wielu miejscach na trasie są natomiast bardzo ładne widoki, co będziecie mogli zauważyć również na tym filmie. Jest to trasa biegnąca cały czas wybrzeżem, stąd też widać cały czas morze, ale jednocześnie dosyć mocno wieje. Tak jak mówiłem, w części trasy wracamy do miasta i biegniemy praktycznie przez miasto, przebiegając niektórymi ścieżkami nawet 3 razy. Wbieg na drugą pętlę, właściwie na drugą i na trzecią też pętlę, jest bardzo podobny. Biegniemy przez około kilometr, 1,5 kilometra tą samą ścieżką. Następnie te ścieżki rozdzielają się nieco. Natomiast druga pętla, na którą właśnie biegamy, należy chyba do najtrudniejszych elementów trasy i najtrudniejszych technicznie jej części. Tu bardzo kluczowe będzie tak naprawdę to, w jakiej kolejności tam wejdziemy, w jakiej kolejności się tam znajdziemy i czy przed nami, na przykład na zbiegu, nie będzie znajdował się wolniejszy zawodnik hamujący nasz rytm. W wielu momentach trasa ta będzie również wymagać bardzo dużej koncentracji i skupienia. Jest kilka miejsc na drogach szutrowych, na których będzie można nieco wypuścić nogi i nieco zluzować głowę,
Natomiast na tych bardzo technicznych zbiegach, przy dużym zmęczeniu, na pewno o koncentrację będzie trudno i tutaj najłatwiej zawsze o urazy. Dlatego rekonesans trasy w takich wypadkach bardzo mocno pomaga. Tam, Ewo. Mausoleo del Australiano. Dużymi brandami, ale ty też tam jesteś. Też jesteś na podium. Kurde, napisał to. Na kolację. Ile tam ci Bartek poda Salomon Trzecia pętla, na której właśnie się znajdujemy, jest chyba najłatwiejsza ze wszystkich i dużą trudnością może tutaj być tylko zmęczenie nawarstwiające się po pozostałych dwóch pętlach. Trasa jest dosyć mocno eksponowana, biegniemy pewnym trawersem, mamy do pokonania tak naprawdę 2 wzniesienia na tej części i kilka elementów, w których możemy doznać pewnych niespodzianek ze strony organizatora. Tak jak natomiast widzicie, widoki są naprawdę przepiękne, chociaż wątpię, że w trakcie startu będziemy mieli czas je oglądać. Ale wymyślili. No, tu będzie ciekawie. No. Ja chyba tak będę robił. Czy zobaczymy, jak będzie z tym. Tak naprawdę na tej ostatniej pętli największym naszym wrogiem będzie zmęczenie, które, tak jak wspomniałem, może się nawarstwić po tych poprzednich częściach trasy. I na koniec zostanie nam jeszcze wbiegnięcie na zamek. To nie jest długi podbieg, natomiast nie mogliśmy go dzisiaj wykonać z tego względu, iż zamek był zamknięty. Natomiast no, na tej ostatniej części trasy, właściwie na ostatnich 3 kilometrach, może być już ciężko. Na zewnątrz dosyć mocno wieje, więc podsumowanie już z mieszkania. Zrobiliśmy 24,5 km w około 3 godziny, więc tego biegania wyszło dosyć sporo. Trasa jest przepiękna, trasa jest trudna, trasa jest bardzo techniczna momentami, więc będzie co robić i trzeba będzie być naprawdę bardzo uważnym podczas samego startu. Po starcie musieliśmy się, oczywiście po treningu musieliśmy się trochę doładować, stąd tyle tego makaronu, jak zwykle zresztą. Jest to nasze popisowe danie na tego typu wyjazdach. Dzisiaj już tylko trochę pracy przy laptopie, pewnie wspólne rozmowy, wspólne spędzanie czasu, kolacja, spanie i tak będzie wyglądał cały ten tydzień przedstartowy, co zresztą zobaczycie we vlogach z poszczególnych dni, które tutaj spędzamy.